Cześć kochani, Janusz Dąbrowski, kanał Barwy Zdrowia na YouTubie. E, Kanał dla tych, którzy po raz pierwszy może weszli, kanał poświęcony szeroko pojętej promocji zdrowia, wszelkich działań, które zmierzają w kierunku utrzymania zdrowia, sprawności i fizycznej, i psychicznej, intelektualnej, wszelkie jakie tylko może być. I temu służą te różnego rodzaju tematy, które są wyszczególnione w poszczególnych playlistach, a więc moja dziedzina zainteresowań i działania to jest, słuchajcie, odżywianie, suplementacja. Oczywiście żadnych chemicznych jakichś składników, znaczy suplementów chemicznych, tylko wieloskładnikowe, naturalne. Suplementy takie, jakie matka natura stworzyła, plus chodzi o wspomaganie organizmu, plus pola magnetyczne, oddziaływania. Trzeba zrozumieć oddziaływanie destrukcyjne sztucznie generowanych pól magnetycznych, elektromagnetycznych, z którymi mamy na co dzień do czynienia. Wokół siebie, w każdej sytuacji, każdy z nas dysponuje komórkami. Każdy w domu ma czy to odkurzacz, czy lodówkę, czy pralkę, czy telewizor, instalacje elektryczne w ścianach, pręty zbrojeniowe w budynkach i tak dalej, i tak dalej. Tylko wrzucam oczywiście, naświetlam krótko temat, tym bardziej, że pole magnetyczne Ziemi słabnie, a my jesteśmy od początku ludzkości, jak tylko pojawiła się pierwsze istoty, jesteśmy zanurzeni, po prostu chodzimy po dnie potężnego oceanu pól elektromagnetycznych, generowanych przede wszystkim przez jądro Ziemi, ale na nas mają też wpływ również inne planety. Oczywiście komuś to się wydaje takie od czapy, a więc ja jestem foliarz, no niech będzie, że ewentualnie jestem foliarz, nie ma sprawy, to się tym kompletnie nie przejmuję. Skórę, że tak powiem, na moim siedzeniu mam już tak twardo jak skóra hipopotama, po wielu różnych doświadczeniach. Trzecia sprawa to jest woda, picie wody, czystej wody, dobrze byłoby alkalizowanej, o jak najmniejszym stopniu nasycenia minerałami, czyli rozpuszczoną skałą. Minerały są bardzo potrzebne dla naszego organizmu, ale nie w tej postaci, w jakiej mówią producenci wód silnie mineralizowanych, bo łańcuch troficzny to jest gleba, roślina, człowiek czy zwierzę. My mamy to pozyskiwać z minerały z pożywienia przede wszystkim. No i wielu dietetyków mówi, suplementy są kompletnie niepotrzebne, nieistotne, wystarczy tylko racjonalnie się odżywiać, więc ja tym ludziom mówię, proszę mi zdefiniować pojęcie racjonalnego odżywiania, na czym to w ogóle polega, skąd wziąć te zdrowe, pełnowartościowe produkty i tak dalej, więc sfera teorii, sfera praktyki, realiów pewnych się rozmywa. U niektórych rzeczy ja z tego straszliwie nie znoszę, takiego, wiecie, wiecznego teoretyzowania, bo to należy tak i tak, a życie jest życiem i koniec, kropka. I mamy sobie radzić w tych warunkach, jakie mamy. Dalej, ten szeroki aspekt zdrowia, to też radzenie sobie ze stresami, bo nieważne co przeżywasz, tylko ważne jak to przeżywasz. Kwestia utrzymywania dobrego humoru. No, staram się utrzymywać zawsze dobry humor. Jestem emocjonistą, czasami mnie coś wkurza, więc wtedy kurczę, uciekajcie wszyscy na drzewo. Bez przesady. Po prostu Mister Hyde mi się czasami uaktywnia. Ale generalnie chodzi o mieć taki pozytywny stosunek do świata, widzieć pół szklanki, że jest woda, pół szklanki, tylko pół szklanki, aż pół szklanki. Na tej zasadzie znacie mnie. A więc jeszcze raz powtarzam, wszystko, co służy naszemu dobrostanowi, dobremu samopoczuciu, to wszystko to jest moja, że tak powiem, dziedzina. Uwielbiam to, uwielbiam śmiech, uwielbiam żarty, wygłupy, taniec, sport, pływanie, ćwiczenia rozciągające i tak dalej, i tak dalej. O czym dzisiaj? No będziemy mówić o jedzeniu. O jedzeniu, o pokarmie, o posiłkach, którym i elementem tego jedzenia, posiłków jest mleko. I teraz trzeba było powiedzieć właśnie o mleku. No tutaj widzicie prześmiewcze nieco. Jedna z ilustracji jest prześmiewcza.
krowie wymię, do której się przytulił starszy pan, taki jak ja na przykład, 70 ponad latek i tak dalej, zsie to krowie wymię i tak dalej. Nie ma sprawy. Chcę powiedzieć tylko, że ja wychowałem się w rodzinie bardzo mlecznej. Babcia tak gotowała dużo na mleko, ale babcia zawsze miała krówki. Dziadek był kolejarzem i miał prawo wypasać krowę na nasypach kolejowych, a tam były, słuchajcie, jakie tam były trawy, jakie tam były zioła. W czasie wakacje spędzałem jako berbeć, powiedzmy, nie chodzący do szkoły, a później chodzący do szkoły u babci. Przeważnie 2 miesiące, bo tam w pobliżu była rzeczka, a się wypędzało krówkę, przepalowywało się mniej więcej około, no przed 12 ściągało się tę krówkę do obórki, żeby muchy jej nie zeżarły i gzy końskie, więc z 2 czy 3 godziny postała, wypiła wodę, babcia miała chyba, nie pamiętam, poranny udój, ale też południowy czy popołudniowy udój, ale wieczorem na pewno był udój, to na 100%. Więc dzieci, koty czekały na świeże mleko z pianką spod krowiego wymienia, tylko przepuszczone przez ewentualnie sitko i tak dalej, przez lnianą szmatkę i później cała kolew do wody, do studni, żeby się schłodziło to, a czasami nie trzeba było, babciu, nie, babcia nie przesadza, bo my chcemy tego mleczka specyficzne, no cudowne, z tego były, słuchajcie, kapitalne twarogi, kapitalne zsiadłe mleko, takie, że jak pamiętam, babcia taki miała garnek, gdzieś takiej wysokości, wiem, 20 centymetrów. Jak to się zsiadło, to ona nie wylewała tego mleka, tylko wystawiała to, garnek usuwała i to mleko stało. Dzisiaj nie wiem, czy jeszcze ktoś z młodzieży zwłaszcza zna, czy zna smak prawdziwego zsiadłego mleka, prawdziwego masła. Robiłem takie masło po prostu, bo babcia to robiła, czasami pozwoliła mi robić to masło, czyli po prostu ubijać śmietanę. No i jak się tam powiedzmy wykonywało w tej takiej ubijaczce, w maślenicy to chyba się nazywało, powiedzmy to masełko, powstała maślanka i pierwsze grudki masła się na tym drążku pojawiały, a później była cała osełka i to pływało po prostu w wodzie. Babcia miała piwnicę i tak dalej. Takie wspomnienia, taki rys historyczny, że tak powiem. I słuchajcie, ale dzisiaj mleko, czy to mleko jest mlekiem prawdziwym, takim prosto od krowy i no kiedyś oczywiście krowa była żywicielką w wielu rodzinach, szanowało się krowę, bo krowa faktycznie dawała mleko, mleko dawało z mleka przerabiało się je na śmietanę, na twarogi, na zsiadłe mleko, na twarogi, na sery. Babcia też robiła, suszyła sery i tak dalej, więc to było jedzenie, które można było przechowywać dłuższy czas i tak dalej. Natomiast czym jest dzisiaj mleko? I to słuchajcie, posłużę się jednym z moich artykułów, który napisałem swego czasu, który opublikowałem w internecie i dzisiaj po prostu świetnie może to nam służyć. Popatrzcie, 23 stycznia 2008 rok, ile czasu już upłynęło. A więc temat kontrowersyjny, mleko. Mleko dzisiaj to źródło zdrowia czy źródło chorób. Więc zastanówmy się nad tym. No i słuchajcie, temat jest bardzo ważny z punktu widzenia profilaktyki zdrowotnej i prawidłowego odżywiania. Więc no już nie musicie myśleć, o czym będziemy rozmawiać o mleku. Więc pić albo nie pić? Oto jest pytanie. Czyli ta trawestacja słynnego hamletowskiego to be or not to be nabiera specyficznego znaczenia. Naprawdę być albo nie być. Bo mleko dzisiaj to źródło zdrowia czy źródło chorób. Dla ogromnej większości was, no wcześniej moich czytelników, a dzisiaj was, moich gości oglądających, wysłuchujących, z pewnością problem nie istniał, przynajmniej do tej pory, ponieważ prawda wydawała się zupełnie oczywista. No jak to? Czy mleko może być źródłem chorób? Co za bzdura? Czyż to za pytanie? Przecież na mleku wychowały się całe pokolenia w wielu krajach. Mleko zawiera dużo białka, wapń zawiera, inne składniki. Czyli mleko zabezpiecza nas przed osteoporozą, bo zawiera wapń. Guzik, prawda? Kochani, mleko i jego przetwory wspomaga osteoporozę, ale to jeszcze będziemy o tym mówić. Mleko oczywiście jest reklamowane
Nie wiem, czy pamiętacie taką reklamę. Pij mleko, będziesz wielki. Mówili w reklamówkach telewizyjnych znana piosenkarka i bardzo znany aktor. Półki sklepowe uginają się od produktów mlecznych. Mamy twarogi, sery, twarde, kefiry, jogurty, biojogurty z bakteriami kwasu mlekowego. Jest tego mnóstwo. Więc zasadnicze pytanie, jaka jest prawda o mleku? I teraz posłuchajcie. Na pewno zauważyliście taką ciekawą prawidłowość w naturze, polegającą na tym, że żaden ssak oprócz człowieka, ewentualnie kotów nauczonych przez nas ludzi, będąc dorosłym osobnikiem, nie ma w swoim jadłospisie mleka. Jeżeli lwica ma lwiątka, to te lwiątka dorywają się do wymion, tak jak źrebie, tak jak oślę, tak jak kocię, tak jak małe pieski i tak dalej. One dorywają się do wymion swoich matek. Natomiast żaden dorosły osobnik płci męskiej zmaskulinizowany nie będzie ssał piersi swojej żony, partnerki, która karmi jednocześnie dziecko, no chyba że jakieś tam przypadki się zdarzają z innych względów. Więc każdy ssak odżywia się cudownym wszakże pokarmem. I tym pokarmem jest oczywiście mleko matki, ale pochodzącej z tego samego gatunku. Dla człowieka takim cudownym pokarmem jest również mleko kobiece, mleko matki. Oczywiście pierwszym pokarmem każdego niemowlęcia powinna być siara, kolostrum inaczej, często nazywane pierwszym mlekiem, ale to jest pojęcie absolutnie niewłaściwe. Ja w jednym z artykułów też używam tego pojęcia dla takiego przybliżenia w zasadzie, że to jest jakby pierwsze mleko, ale to nie jest mleko, to nie ma nic wspólnego z mlekiem. Spróbujmy sobie odpowiedzieć teraz na pytanie, czy nasz ludzki organizm jest przystosowany do spożywania innego rodzaju mleka poza ludzkim. Tym innym rodzajem oczywiście mleka jest mleko krowie, jego przetwory, spożywane w ogromnych ilościach przez ludzi wywodzących się przede wszystkim z zachodnioeuropejskiego kręgu kulturowego. Faktem jest, że mleko krowie zawiera przede wszystkim ponad 2,5 raza więcej białka niż mleko kobiece. Super! Rewelacja! Bo przecież białko buduje nasze mięśnie, a więc tu powiedzmy te mięśnie mają być, kółkarki mają być, uda mają być, klata ma być, a więc jak najwięcej białka. Ha, 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 uwaga, uwaga, żebyśmy się tylko nie przebiałczyli, bo jak się przebiałczymy, to będziemy mieli problemy z nerkami, bo nadmiar w ogóle białka, być może tam jeszcze będzie w trakcie, bo nie pamiętam akurat do końca treści tego mego artykułu, jeżeli będziemy mieli do czynienia z przebiałczeniem niezrównoważonym odpowiednią ilością witamin i minerałów, to nadmiar białka gnije w jelitach, w trzewiach, wytwarza się masa toksyn, indole, skatole, anglikony, jad strupi między innymi. Tak, nawet jad strupi i sprawa załatwiona, a więc uważać z tym przebiałczeniem. W ten sposób dochodzi do nadwyrężania nerek kwasami. O tym mówi skala obciążenia nerek kwasami PRAL między innymi. To jest dokładnie taki wskaźnik oceny potencjału kwasotwórczego, czyli potencjalne obciążenie kwasami nerek i to jest bardzo niebezpieczne, bo może dojść po prostu do choroby nerek bardzo ciężkich. I więc mleko zawiera oczywiście więcej białka niż mleko kobiece, ale uwaga, jest to typowe mleko kazeinowe. A kazeinowe, a słyszeliście o kleju kazeinowym? Jest taki klej kazeinowy, który się stosuje w stolarstwie. Ale mleko kazeinowe, ponieważ w ogromnym procesie białko to stanowi kazeina, niezbędna cielęciu do budowy rogów i kopyt. A czy my mamy rogi i kopyta? No czasami niektórzy mężczyźni, inni mówią, że ma rogi, jest rogaczem, cornuzo po włosku. Ale mleko kobiece z kolei, słuchajcie, jest tak zwanym mlekiem albuminowym, ponieważ zawiera przede wszystkim białka tak zwane albuminowe, a kazeiny zaledwie 0,2% w całej ilości białka. I pytanie, czy człowiekowi nie jest potrzebne białko? Już mówiłem coś na ten temat, ależ oczywiście, że jest potrzebne.
Tylko że dzisiaj żywieniowe normy są po prostu absolutnie zawyżone. Są zawyżone. Dorobiona została do tego ideologia, że źródłem wartościowego białka są produkty mleczne. To jest zrozumiałe, przecież chodzi o interes rolnictwa i całego przemysłu mleczarskiego. I prawdę mówiąc, człowiek potrzebuje znacznie mniej białka niż zwykle nam się wydaje. Jego najlepszym źródłem jest przede wszystkim pokarm roślinny, ponieważ niektóre z bakterii naszej dobrej mikroflory jelitowej, w zasadzie mikrobioty jelitowej, posiadają zdolność syntetyzowania białka z węglowodanów. I spożywanie mleka krowiego sprzyja przede wszystkim nieprawidłowej pracy śledziony, w wyniku czego następuje widoczny nadmiar produkcji śluzu, zawilgocenie organizmu. O tym mówi medycyna chińska. Składniki mleka krowiego, częściowo tylko strawione, wskutek zaniku w organizmie enzymów trawiących po około 4. roku życia, a więc jest sprawa taka, że na przykład mleko zawiera laktozę, czyli cukier mleczny. Jeżeli nie mamy laktazy, enzymu rozkładającego laktozę, to zaczynamy mieć problemy z trawieniem mleka. Jedni mają większe problemy z tym, drudzy mniejsze. Więc te składniki mleka krowiego, częściowo tylko strawione, wędrują wraz z krwią, zostawiając w naczyniach wieńcowych wspomniany już śluz oblepiający wnętrze serca, oskrzela i płuca, blokując prawidłową ich pracę. Swego czasu pewna, nie wiem, czy to była pani dietetyk, czy coś, zarzuciła mi, że mówię bzdurę, bo jak to jakieś tam składniki, jakieś cząsteczki wędruje z krwią i tak dalej. No zaraz. Ale przecież są jelita, a więc pokarm po przejściu z żołądka trafia do dwunastnicy, później, to jest początek jelita cienkiego, później do jelita cienkiego, tam są kosmki jelitowe, jeżeli są cząsteczki duże, niestrawione, w żołądku niepodzielone na aminokwasy, czyli krótkie łańcuchy białkowe, to takie cząsteczki są, no wędrują po prostu w całym naszym układzie, są ewentualnie wchłaniane częściowo, niektóre przez kosmki jelitowe. No i zaczynają się problemy. Na przykład dochodzi do dyspepsji, czyli niestrawności. Te cząsteczki potrafią być atakowane przez układ odpornościowy jako cząsteczki zupełnie obce, bo niestrawione i zaczynają się choroby autoimmunologiczne, bo organizm zaczyna później atakować nasz organizm, bo widzi, że zaraz, ale to, co atakował, te obce jakby dla niego cząsteczki, to, z czego my się składamy, no właśnie składamy się z tego, co jemy, to jest ten sam charakter, czyli zaczyna atakować sam siebie. Oczywiście jest to duże uproszczenie, duże zwulgaryzowanie problemu, ale wiecie, o co chodzi. A więc ten śluz po prostu blokuje prawidłową pracę wszystkich narządów. I teraz może w każdym razie to skutkować w efekcie mukowiscydozą. I białko mleka krowiego jest dla żołądka dziecka, ale także dla osób dorosłych również, bardzo ciężko strawne ze względu na znaczną zawartość kazeiny i nieorganicznego wapnia. A nam się wydawałoby, że mleko jest lekkostrawne. Oho, niekoniecznie. Później ewentualnie powiem, jakie ja miałem doświadczenia. Po dostaniu się do żołądka, mleko ścina się pod wpływem kwasów żołądkowych, tworząc substancję przypominającą twaróg, gąbczastą kazeinę. I podczas proces trawienia jakiegokolwiek innego składnika pokarmowego nie rozpocznie się dopóki najpierw ten twaróg nie zostanie strawiony, a oblepia on dokładnie inne cząstki pokarmu znajdujące się w żołądku. Więc stracony jest czas i olbrzymie ilości energii na strawienie tej całej mieszanki. Spożywanie mleka blokuje więc pracę żołądka, a w efekcie również pracę jelit. I kazeina znajdująca się w mleku jest rozkładana w organizmie przy pomocy enzymu zwanego podpuszczką. Jednak ludzki układ trawienny przestaje wydzielać ten enzym po osiągnięciu przez dziecko wieku zaledwie kilku lat. Chyba że ktoś ma inną wiedzę, to mnie poprawcie. Nie mówię, że jestem alfą i omegą. Podobnie jest ze wspomnianym już wcześniej przeze mnie enzymem laktazą, którą organizm dziecka produkuje w celu trawienia cukru laktozy.
Dlatego mleko jest potrzebne dziecku do 3. roku życia i najlepiej, aby było to mleko matki. Po tym okresie dziecko powinniśmy odżywiać zwykłym, urozmaiconym pokarmem. Pewnie słyszeliście, że kazeina jest surowcem do wyrobu kleju kazeinowego. Ja wcześniej o tym wspomniałem. W naszym organizmie, oj, przepraszam bardzo, udostępniam ekran, mam nadzieję, że gdzieś tutaj wyszedłem dobrze. A więc w naszym organizmie niestrawiona kazeina klei kamienie w nerkach, powoduje powstawanie guzów w nogach, deformację palców rąk, a inne niestrawione składniki mleka osiadają w naszych tkankach i ścięgnach pod postacią śluzu. Tu posiłkuje się treściami zawartymi w książce Droga do zdrowia pana Michała Tombaka. Ktoś może powiedzieć jednak, ale nas na przykład Masajowie piją duże ilości mleka. I tu się zgadza. Zgadza się, że piją, ale jest to mleko surowe, niepasteryzowane lub gotowane, a w dodatku często wymieszane ze świeżą krwią krów. Pozyskuje się to przez lekkie nacięcie na ciele zwierzęcia i ta krew zawiera mnóstwo witamin, enzymów i innych składników ułatwiających trawienie mleka. A więc zobaczcie, jeżeli to traktujemy pewne rzeczy tak tylko hasłowo, ale Masajowie też piją mleko, ale pytanie, jakie mleko, w jakich ilościach, z czym i tak dalej, i tak dalej. Druga sprawa, no kiedyś byłem na wykładach pani doktor nauk medycznych Brygida Damek, od tej pani doktor wiele zawdzięczam. Nie ma pewne problemy u siebie na Akademii Śląskiej. Po prostu bo była niekonwencjonalna, więc ona mówiła, że słuchajcie, no mleko zawiera na przykład wapń, ale zmienia się postać wapnia z formy organicznej na nieorganiczną w procesie gotowania lub pasteryzacji. Więc proces pasteryzacji mleka prowadzi do wytrącania się soli wapniowo-fosforowych, wskutek czego przyswajalne sole organiczne zawarte w surowym mleku zamieniają się na praktycznie nieprzyswajalne sole nieorganiczne w mleku pasteryzowanym lub gotowanym. I tu kryje się, kochani, źródło nieporozumień, ponieważ skład mleka nie ulega zmianie. No zawiera wapń. No ale przepraszam bardzo, gwoździe zawierają żelazo. To może w takim razie, jeżeli ktoś ma anemię, braki żelaza, do piwnicy, pilnik do metalu, jak ma imadło, to imadło, a jak nie może powiedzmy z tego gwoździa napiłować sobie opiłków, to w hipermarketach zwykle są takie, wiecie, takie kanciapki, gdzie są panowie, którzy dorabiają klucze i on tam ma mikro tokareczkę czy mikrofrezarkę, ma masę opiłków, weźcie sobie za darmo, wam da słoik tych opiłków, dosypujcie, trzeba dosypywać do herbaty, do kawy, do czego jeszcze, do zupy, wszędzie gdzie się tylko da, do czego żelazo dostarczamy. Oczywiście jest to absurdalny przykład, ale jest to pewna metafora, która mówi o tym, jakie jest nasze myślenie. A więc słuchajcie, więc tu kryje się właśnie źródło nieporozumień, ponieważ skład mleka nie ulega zmianie, zmienia się jedynie postać składników. Więc spożywanie w nadmiarze produktów z dużą ilością nieorganicznego wapnia, na przykład żółtych serów, jogurtów, twarogów, lodów, jest niekorzystne dla przyswajania witaminy D, magnezu, żelaza i sprzyja powstawaniu alergii, astmy i przeziębień, bo zaśluzowujemy organizm, znaczy organizm jest zawilgocony, wychłodzony. Zgodnie z zasadami medycyny chińskiej, szanuję bardzo tę medycynę liczącą kilka tysięcy lat, w odróżnieniu od naszej zachodnioeuropejskiej liczącej około 100-150 lat, nie tysięcy. Dodatkowo przedłużone ogrzewanie ogranicza potencjalne właściwości zdrowotne mleka i niszczy pewne jego zalety. Mleko zawiera, kochani, również tłuszcze. W przypadku mleka kobiecego są to tłuszcze z przewagą nienasyconych kwasów tłuszczowych, na przykład linolowy, oleinowy. W przypadku zaś krowiego w przewadze są nasycone kwasy tłuszczowe. Tłuszcz zwierzęcy powoduje zwiększenie ilości cholesterolu i wypłukuje wapń z organizmu. A, żebyśmy się dobrze rozumieli. Mamy frakcję cholesterolu LDL, HDL, czyli zły cholesterol, dobry cholesterol.
no, nazwy są głupie, tak prawdę mówiąc, ktoś to wymyślił, czyli lipoproteina niskiej gęstości LDL i lipoproteina wysokiej gęstości HDL. High level, tam powiedzmy lipoprotein i tak dalej, i tak dalej. Cholesterol służy do budowy błon komórkowych, mózgu i tak dalej, i tak dalej. Teraz, kiedy organizm zaczyna wytwarzać zwiększone ilości tego cholesterolu? Kiedy mamy problem z układem krwionośnym. Zaczynają naczynka nam pękać. Więc jak pojawiają się mikropęknięcia, to ten cholesterol zalepia te pęknięcia. Ale z drugiej strony, jak mamy dietę wysoko wolnorodnikową, to te wolnorodnikowe natychmiast zaczynają utleniać ten cholesterol LDL i powstają produkty utleniania cholesterolu, a więc nie sam cholesterol jest zły, ewentualnie tylko produkty jego utleniania przez wolne rodniki. I znowu to jest takie błędne koło, bo jeżeli odżywiamy się produktami, które nie zawierają dużej ilości antyoksydantów, a więc wielu witamin w postaci witaminy A, C, E i tak dalej, koenzymu Q10 i wielu innych, polifenoli na przykład, które no, mamy w aronii, w wielu innych po prostu produktach, a więc z tym jest po prostu problem. No więc zaczynają się po prostu problemy. Dlatego mleko, słuchajcie, odtłuszcza się. Zresztą, po co? No, też, żeby pozyskiwać tłuszcz z mleka, z tego będą śmietanki, z tego będzie masełko i tak dalej. Zresztą przyswajalność takiego tłuszczu sięga zaledwie 20% w porównaniu z bardzo wysokim przyswajalności w wysokości 80% tłuszczów roślinnych, a więc orzechy, ziarno przede wszystkim, różne ziarna, po prostu jakieś oleiste. Nie mówię o olejach rafinowanych tutaj, uchowaj Boże, zwłaszcza rzepakach i tak dalej, gdzie się stosuje zwłaszcza Roundup, czyli substancja z glifosatem, do podsuszania, czyli tak zwane do desykacji ziarna całych roślin. Przez zabieg odtłuszczania traci się jednak nie tylko tłuszcz, ale i witaminy w nim rozpuszczalne, czyli A, D, E oraz mnóstwo pierwiastków, na przykład mangan, selen, molibden, połowę zawartości chromu. Mleko kobiece obfituje oczywiście witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, czyli wspomniane ADEK, ADEK, znacie to na pewno, ADEK, szczególnie ważny dla systemu odpornościowego małego dziecka. Zaś krowie mleko zawiera przede wszystkim witaminy rozpuszczalne w wodzie. I to mleko kobiety dlatego zawiera wszelkie składniki przystosowane dla delikatnego, niedojrzałego, jeszcze niewykształconego przewodu pokarmowego dziecka. I tu następny aspekt. Ten przewód pokarmowy, delikatny, niewykształcony, trzeba czasu około 6 miesięcy na to, żeby on dojrzał. I w tym czasie nie można wprowadzać żadnych, przepraszam, cudownych eliksirów, jak nazywam szczypiorku ze śmietanką w pierwszej dobie życia. Nie wiem po co, tak prawdę mówiąc, ci, którzy to robią tym dzieciom, żeby wzmocnić ich odporność. Jaką odporność, jeżeli jeszcze organizm ich nie ma wykształconego układu odpornościowego, bo układ odpornościowy to jest przede wszystkim w 80% układ jelitowy, układ pokarmowy. To, o czym my mówimy. Co, brakuje wiedzy, czy w ogóle jakiegoś logicznego myślenia? Czy ktoś się poddał, powiedzmy, presji tych nie wiadomo kogo z góry, że macie to robić, o to. Polska i Bułgaria jedyne na całym świecie robią to, dają dzieciakom te szczypiorki ze śmietanką w pierwszej dobie życia. I teraz słuchajcie, no wiadomo, że w układzie, że po prostu w mleku matki znajduje się cała masa ciał odpornościowych. Dodajmy do tego lekkostrawne białko, odpowiednią ilość węglowodanów i tłuszczów, selen w ilości dwukrotnie większej niż w mleku krowim i witaminę E w ilości sześciokrotnie większej niż w mleku krowim. To jest mleko kobiece, mleko mamy ludzkie. Oprócz tego mleko kobiety zawiera 2 razy więcej cholesterolu w porównaniu do mleka krowiego, ponieważ jest to niezbędne między innymi dla zdrowego rozwoju mózgu dziecka, bo mózg
Jest zbudowany między innymi z cholesterolu. I teraz tak, ja nieraz mówiłem, słuchajcie, o układzie odpornościowym, więc potwierdź mi, że mleko matki jest najzdrowszym i niezastąpionym pokarmem dla noworodka i niemowlęcia. No tutaj poetyckie wzloty mam, wierszoklectwo, mleczko dla dzidziusia, jedynie z mamusi słodkiego cycusia. Wszystko w temacie. I teraz słuchajcie, jeszcze jeden mit związany z mlekiem. Mleko nie jest w żadnym wypadku lekiem na osteoporozę. To jest bzdura, to jest wielkie jedno nieporozumienie. Przyczynami osteoporozy są zaburzenia hormonalne, zakwaszenie i złe przyswajanie wapnia, między innymi wskutek zaburzenia równowagi wapniowo-magnezowej, niedostatecznego poziomu witaminy A i D. I to, że zwiększymy ilość wapnia wprowadzonego do organizmu wraz z pożywieniem, nie oznacza, że organizm więcej go wchłonie. No być może zrobię jeszcze jakiś temat znaczy dotyczący wapnia i jego bioprzyswajalności. I teraz słuchajcie, okazuje się, że zrobiono bardzo dokładne badania wpływu warunków życia i pracy na zdrowie. I te badania wskazują, że mieszkańcy Europy, Ameryki Północnej i Oceanii, a to jest wpływ Ameryki, zużywają ponad 900 gramów wapnia dziennie, z czego 70 do 90% pochodzi z mleka i jego przetworów. Natomiast mieszkańcy Japonii, Indii, Chile, Turcji zużywają zaledwie 300 do 350 gramów wapnia, 3 razy mniej, na dobę, przy czym mleko stanowi 10 do 30% składu ich menu. Pozostałą część stanowią ziarna, orzechy, ryby, owoce, warzywa. I okazuje się, mimo to, że stopień przyswajania wapnia u tych narodowości jest znacznie wyższy. Nadmiar serów, twarogów, mleka to nadmiar białka, które przy niedoborach witaminy C, minerałów i innych witamin gnije, zatruwa i zakwasza organizm. Mówiłem o tym wcześniej. Indole, anglikony, skatole, jad, i tak dalej. Ten oczywiście broni się przy pomocy układów buforowych, ale po wyczerpaniu ich pojemności ściąga wapń z kości, zębów, z mazi stawowej, z chrząstek, z włosów i tak dalej, z paznokci. I czy to nie jest paradoks? W ten sposób mleko i jego przetwory przyczyniają się do powstawania osteoporozy. Prawda, że wydaje się to aż nieprawdopodobne? To jest zaskakujące. Przecież tyle lat uczono nas, że mleko to źródło wapnia. Oczywiście, że jest to prawda, ale jak słyszycie, i to ale już poznaliście, jak wspominaliśmy, mleko piją przede wszystkim mieszkańcy globu, wywodzący się z zachodnioeuropejskiego kręgu kulturowego. Pozostałe 2/3 ludzkości mleka nie pije i nie choruje na osteoporozę. Proste, proste. Nadmiar produktów mlecznych w jadłospisie to jest nadmiar białka i nadmiar nieorganicznego wapnia. Te nadmiary wywołują zaburzenia w pracy wielu narządów i trudności z przyswajaniem wielu substancji niezbędnych do prawidłowej pracy organizmu. I do tego dochodzi, że nadmiar wapnia w pożywieniu to niedobór wapnia w organizmie. Dziwne, prawda? No, można powiedzieć idiotyzm, bo są różne postaci wapnia. W związku z tym, czy to oznacza, że powinniśmy zrezygnować zupełnie z produktów mlecznych? Słuchajcie, no ja nie znoszę fanatyzmu, więc nie bądźmy fanatykami. Może ktoś powie, że autor wymądrze się, ale ja mam własne doświadczenia z mlekiem. Jak mówiłem na samym początku audycji, od szczeniaka, że tak powiem, byłem żywiony mlekiem, ale to było mleko przede wszystkim prosto od krowy, jeszcze ciepłe, często w prosudoju. Oczywiście były zupy mleczne i do tej pory uwielbiam mleczne zupy i to mocno słodzone. Bardzo rzadko je obecnie jem. W pewnym okresie życia, tuż gdzieś przed chyba 40, zacząłem mieć problem z układem pokarmowym. Do tego dołączały częste bóle głowy, zwłaszcza wcześnie rano. Nudności, ogólnie złe samopoczucie. I ja naprawdę strasznie dużo mnie to kosztowało czasu i bólu skojarzenie prostych dzisiaj faktów. 1,5–2 litra zupy na słodko wieczorem, no przecież jest lekkostrawna. I ból głowy rano.
wymioty, czasami biegunka. Na początku nie wiedziałem, co jest grane, a później zacząłem kojarzyć. Zupa mleczna i teraz popatrzcie, mleko, czyli koncentrat białkowy plus cukier, mleko oczywiście ugotowane, plus jeszcze jakieś kluchy czy makaron i tak dalej, i tak dalej. I jest problem. I dopiero, słuchajcie, obserwacje zachowań własnego organizmu, bardzo bolesne próby w postaci poważnych zatruć spowodowały, że zacząłem poszukiwać przyczyn złego samopoczucia. Dzisiaj już wiem, po prostu mleko, właściwy wyrób mlekopodobny ma wybitnie negatywny wpływ na nasze zdrowie. Zresztą byłbym niesprawiedliwy. Nie tylko mleko. Więc słuchajcie, ciężkostrawna, słodka, mleczna zupa zatruwa organizm, dokładnie go zakwasza. A co robią te wszystkie ogórciki słodkie? Przecież jak się je odtłuszcza, to one są po prostu takie no, bezsmakowe albo majonezny smak, więc po prostu dodaje się cukier po prostu, żeby było to smaczniejsze. I wątroba nie jest w stanie oczyścić krwi z toksyn, zwłaszcza w nocy, kiedy krążenie słabnie i maleje zaopatrzenie organizmu w tlen. I ta zanieczyszczona krew trafia do mózgu i zatruwa go produktami procesów fermentacyjnych, co objawia się bólami głowy. I tutaj jeszcze raz powtórzę, nie bądźmy oczywiście fanatykami. To oznacza, czy to oznacza, że nie piję mleka, nie jem serów i twarogów? No nic z tych rzeczy. To nie mogę przecież dopuścić, żeby z torbami poszło całe rolnictwo i cały przemysł mleczarski. No muszę to wspomagać, polski przemysł mleczarski, rolnictwo. Żartuję sobie oczywiście. Chodzi o to, żeby nie przesadzać. Jeżeli zupa mleczna czasami, bo chce mi się, bo smaki z dzieci mi zostały, to raczej nigdy na wieczór. Nigdy na wieczór, albo jeżeli się czasami bardzo rzadko zdarzy, to od razu dużo minerałów, dużo witaminy C do tego. I tak na poważnie zupełnie. Zasadą stało się dla mnie ograniczenie spożycia tych produktów. No i tak jak powiedziałem, tą ulubioną zupę mleczną, na przykład zacierki czy lane kluski, gotuję bardzo rzadko. E, Tylko po to, żeby spełnić zachciewajkę. Często dokładam do tego ugotowaną wcześniej dyniochę i wtedy zauważyłem, że całkiem nieźle to się trawi, nad wieczorem, jeżeli zjem. I oczywiście do tego dochodzi odkwaszanie suplementacyjne, czyli cała dieta alkalizująca. I zapomniałem, co to jest ból głowy. Dzisiaj, mając ponad 70 lat, czuję się znacznie lepiej niż wtedy, kiedy miałem, słuchajcie, 40. To byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten nasz artykuł, więc jak zwykle wy jesteście sędziami we własnej sprawie, wy możecie decydować o tym, co jecie, ile jecie i tak dalej. Z drugiej strony chcę być dobrze zrozumiany. Co my dzisiaj jemy? Czy prawdziwe mleko, czy prawdziwe sery? Żeby produkować kilogram sera żółtego, to trzeba około 17 do 20 litrów mleka. W tej chwili mleko w detalu, litr mleka kosztuje mniej więcej załóżmy 4,50 parę, 4,60 złotego. Akurat nagrywam tę audycję na początku lipca 2024 roku. Więc załóżmy, że to jest, żeby łatwo było liczyć, no 20 litrów mleka po 4 złote. 20 razy 4 to jest ile? To jest 80 złotych. Tyle trzeba wkładu mlecznego w tej cenie w detalu na kilogram sera. No więc w związku z tym, czy ser kosztuje 80 złotych, a czy tak, zdarzają się za 150 złotych, ale to są prawdziwe sery. Żółte oczywiście, bo twaróg to jest twaróg, a ser to jest ser. Więc w związku z tym, kochani, czy takie sery kupujemy? Polujemy na takie sery za 30 parę złotych, no góra może 40. Więc co w tych serach jest? Czym się je wypełnia? I jak to oddziałuje destrukcyjnie na organizm, tak prawdę mówiąc. Więc oczywiście, jeszcze raz powtarzam, ja sam lubię jogurciki, ale połączenie owoców z białkiem i z cukrem jest fatalne dla organizmu, więc jak już mam zjeść, to raz na jakiś czas jakiś tam jogurt truskawkowy dla samego smaku. Jeszcze raz powtarzam, nie należy być fanatykiem. Nieraz na szkoleniach powtarzam, żeby nic nie wolno było na P, popić, pojeść, parę innych ciekawych rzeczy zrobić, to po co żyć w takim razie? Natomiast we wszystkim trzeba zachować po prostu umiar i tak w moim przypadku suplementuję się, stosuję od 2013 roku bardzo systematycznie takie kompleksowe wspomaganie naturalnymi suplementami diety
I każdemu to mówię, że każdy to powinien robić, jeżeli zechce, jeżeli nie zechce, to jest jego sprawa. Natomiast każdy ma wolny wybór. Namawiam Was do suplementacji. Jeżeli kogoś na to nie stać, no bo jednak parę 5 złotych to kosztuje, no to trzeba zastanowić się, co z tym fantem zrobić, jak zmienić swój styl życia. Więcej wody, więcej ruchu, więcej radości w życiu, czyli zmienić spojrzenie na świat, zacząć nakładać różowe okulary i patrzeć przez różowe okulary, więcej produktów roślinnych, a nie zwierzęcych i tak dalej. Więc pewne rzeczy proste można zrobić. Można porobić w ten sposób trochę oszczędności w zakupach, przeznaczyć te pieniądze na coś innego, bo ciągle powtarzam, czy się to komuś podoba, czy też nie, tak jak mówił profesor Żarowski, jesteśmy skazani na suplementację. Bo dzisiaj mamy takie jedzenie, produkty do jedzenia, a nie pokarm, nie mamy pożywienia, tak prawdę mówiąc. Albo to zmienimy, albo będziemy chorować. Więc ja z kolei wam życzę oczywiście zdrowia, sprawności, żebyśmy umierali bardzo późno sprawnymi, bo jest też tak zwana jakość śmierci. Jakość śmierci. Położyłem się, już mnie nie ma, czyli został kosmiczny skafanderek, a nie umieram przez rok, przez 2 lata z odleżynami, z trudnością z wypróżnianiem się, z opieką bliskich albo gdzieś tam w hospicjum i tak dalej. Jest to szalona różnica. Kochani, zakończmy to dobrym akcentem. Każdy z nas jest inteligentnym człowiekiem. Tak myślę przynajmniej też o sobie. Częściowo, że tak powiem, inteligentnym, bo wszystkiego się nie zna, wszystkiego się nie umie. Inteligencja jest ograniczona czasami, więc wystarczy nam to do jakiejś dobrej oceny tego wszystkiego, o czym ja mówię. Nie każdy sam podejmuje decyzje we własnym życiu. Niech robi to, co chce. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, czym wspomagać organizm, w jaki sposób, skąd to mieć i tak dalej, to służę. Na dole jest kontakt. Podany mój mail, książki Janusz Dąbrowski @gmail.com. Oczywiście polskie litery. Możecie pisać, możecie kontaktować się ze mną. Ja za żadne informacje nie biorę pieniędzy, więc, bo niektórzy się boją, no a ile to taka konsultacja może kosztować? Ja mówię, słuchajcie, no masa ludzi do mnie z Polski dzwoni, nigdy nie brałem od nikogo żadnej pieniędzy, wspomagam. Jak ktoś zechce wejść, skorzystać z tego, co sam robię, no to żaden problem, no, pomogę mu we wszystkim. Trzymajcie się, do następnego spotkania. Papatki.